na 17 odsłonie Mrocznych Sekretów. Większość z Was już wie, o co chodzi, więc nie będę jakoś bardzo przynudzał. Dzisiaj będziemy mieli agendę taką jak za moimi plecami, a przed Waszymi oczami, czyli rozpoczniemy sobie od wykładu Daniela, którego jakoś bardzo długo chyba przedstawiać nie muszę, ale tak słowem wstępu, Daniel jest jednym z właścicieli One More Level, wcześniej Tapping Games, więc z grami typu hopa ma już całkiem sporo do czynienia i jego prelekcja będzie na temat, znaczy w zasadzie będzie trochę post-mortem i ostatniego projektu, czyli Crimson Lilly, który w zasadzie powinien być na +3, ale oj tam. No, także będziemy sobie mniej więcej robić wykład pół godziny i potem chwila przerwy na zmianę prelegenta. Także zamkniemy się w niecałych pewnie 2 godzinkach i potem pójdziemy za Katonem, który tutaj siedzi w pierwszym rzędzie, jest duży i go widać, więc poprowadzi, gdzie jest afterparty, czyli na spokojne już piwko, żeby sobie poodpoczywać w ten piękny czwartkowy wieczór. Także nie będę już przeciągał i oddaję Wam Daniela. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Miszkiel, jestem prezesem zarządu spółki One More Level i dzisiejszą prezentację, którą dla Was przygotowałem, coś się zepsuło, parafrazując expose niedoszłego premiera Zbigniewa Stolowi, czyli krótki post-mortem Crimson Lilly. Tytuł może być troszeczkę mylący, bo to nie jest post-mortem sensu stricte, nie będę się zajmował tak jakby szczegółami technicznymi, wyzwaniami dla programistów, dla designerów czy artystów, natomiast bardziej się skupię na tym, co nie działało od strony takiej ludzkiej, producenckiej. Najpierw opowiem troszeczkę o naszej spółce, potem przybliżę Wam, czym jest w ogóle projekt Crimson Lilly. Najpierw skupimy się na tym, co się udało, co poszło dobrze. Tutaj starałem się to utrzymać w miarę krótko i zwięźle, natomiast potem się skupimy, że tak powiem, na clue programu, czyli jakie popełniono błędy. I oczywiście ta cała analiza nie miałaby sensu, gdybyśmy nie wyciągnęli sobie jakichś wniosków na przyszłość. No i na koniec zostawimy sobie parę minut na pytania, jeżeli będziecie jakieś pytania mieli. Także krótko o naszym studiu. One More Level zostało założone w lipcu 2014 roku przeze mnie, Tomka Majewskiego i Radosława Bartusznika. W tym momencie studio składa się z kilkunastu osób, są to przede wszystkim ludzie, z którymi ja wcześniej współpracowałem w Untitled Games, Tomek współpracował w Game Studios, ale też są u nas ludzie, którzy swoje kariery, że tak powiem, zaczynali w Reality Pump, przyjmowali się przez CD Projekt, także jest to taka ciekawa zbieranina specjalistów. Jako One More Level zajmujemy się wieloma rzeczami, nasza działalność jest dość taka szeroka i elastyczna. Przede wszystkim zajmujemy się publishingiem. Jesteśmy certyfikowanymi wydawcami na platformę PS4 i Xbox One. W tej działalności wydawniczej zajmujemy się zarówno inwestowaniem w tytuły indie, inwestowaniem w młode zespoły, produkcją, jak i quality assurance, lokalizacją. Ale oprócz tego, że zajmujemy się wydawaniem gier tworzonych przez zewnętrzne zespoły, tworzymy też gry wewnątrz, tutaj w Krakowie. I One More Level jest skupiony wokół gier hardcore, midcore, przede wszystkim na platformach, o których wspomniałem wcześniej, czyli PC, PS4 i Xbox One, ale też zajmujemy się co-development, czyli jeżeli macie jakąś grę i brakuje Wam zasobów, brakuje Wam specjalistów, chcecie ją zrobić większą i tak dalej, to my jako studio jesteśmy na taką współpracę również otwarci. Ostatnią gałęzią naszej działalności jest dystrybucja cyfrowa. Przede wszystkim chodzi o platformę One More Bundle, no bo cała nazwa mówi sama za siebie. Jest to sklep cyfrowy, w którym dystrybuujemy kody Steam, no i oprócz tego umożliwiamy zakup paczek z grami za bardzo przyzwoite pieniądze. Tutaj tak pokrótce jeszcze nasze osiągnięcia do tej pory, czyli właśnie platforma One More Bundle, Dead Links Rotten Edition, puzzle platformer dostępny na Androida, iOS i Steama. Race to Mars, bardzo fajna strategia ekonomiczna, polecam się z nią zapoznać. No i World vs. Shadows, projekt, który miał premierę na PC w sierpniu zeszłego roku. Premiera na Xbox One i PS4 jest tuż. Także też zachęcam do zapoznania się z tym tytułem.
Teraz o Crimson Lilly. Wszyscy wiedzą, czym są gry hopa? Hidden Object Puzzle Adventure? Tak? Nie? Tak, nie. Tak. Bo widzę parę głów, że tak powiem. Natomiast dobrze, to może tak. Generalnie są to gry casualowe, bardzo ciężkie asetowo. Przede wszystkim w zasadzie według mnie stworzone do grania na tabletach z uwagi na interfejs, w których bardzo duży nacisk jest położony na animację, na piękną grafikę, na bardzo wciągającą historię. Gry trwają do 4 godzin i generalnie bardzo warto się generalnie z tym gatunkiem zapoznać, jeżeli ktoś lubi te gry przygodowe. W przypadku Crimson Lilly był to projekt typ party, który wykonywaliśmy dla Artifex Mundi S.A. Artifex Mundi jest największym wydawcą w Polsce gier casualowych i gier typu hopa. To był trzeci projekt, który ja akurat dla Artifex Mundi z tego gatunku wykonywałem. Przy grze pracowało średnio 8 osób przez cały okres produkcji. Oprócz tego współpracowaliśmy z artystami, z animatorami, z dźwiękowcami, kompozytorami na zasadzie outsourcu. Czas produkcji gry trwał 16 miesięcy. To niestety jest trochę za dużo i za chwilę dojdziemy do tego, dlaczego tak się stało. Gra była tworzona przy pomocy Spark Casual, to jest narzędzie, które Artifex Mundi wykorzystuje do tworzenia swoich gier. Ono jest bardzo dobre, bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o multiplatformowość, w sensie za pomocą Sparka na Artifex Mundi dostarcza gry praktycznie na wszystkie platformy. Chyba podejrzewam, że to jest 4, także jeszcze. I gra będzie miała premierę z końcem tego miesiąca. Teraz zaczniemy od tego, co się udało, co poszło dobrze. To będzie krótka lista. Po pierwsze, zrezygnowanie z Google Docs na rzecz Trello. Jeżeli ktoś z Trello korzysta, no to może brzmieć jak truizm, ale przy 2 poprzednich projektach, przy których miałem przyjemność pracować, korzystaliśmy głównie z Google Doców. Było to dość elastyczne narzędzie, natomiast przesiadka na Trello było bardzo dobrą decyzją, ponieważ okazało, że dzięki niemu można stworzyć bardzo sprawny pipeline dla tworzenia asetów, dla tasków, dla designerów i artystów. Z uwagi na interfejs Trello i na jego taką przystępność jest po prostu wymaga minimalny czas potrzebny na zarządzanie zadaniami. Po prostu sposób, w jaki zespół zarządzał wewnątrz tym, co w danym momencie kto powinien robić, był sprowadzony do minimum. Jest to też, ja przynajmniej postrzegam jako taki klarowny system informujący o zaawansowaniu pracy nad danym zadaniem. Tak, czyli mamy tam etykiety, mamy kolory, w różny sposób można rzeczy sygnalizować. No i przede wszystkim Trello skróciło czas potrzebny na komunikację pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu. No akurat technicznie zespół był troszeczkę rozbity, bo oddzielała go ściana, więc ileś czasu potrzebna na przejście z jednego pomieszczenia do drugiego, żeby tylko się dowiedzieć, została skrócona właśnie dzięki wykorzystaniu tego narzędzia. Kolejną rzeczą, która się okazała bardzo dobrą decyzją pomocą tak od strony właśnie producenckiej, było testowanie gry przez poszczególnych członków zespołu. Ponownie, to może brzmieć taka oczywista rzecz, ale to zaowocowało tym, że graficy przykładowo, którzy byli dość oderwani od szczegółów gameplayu, od szczegółów historii, potrafili bardzo kompleksowy feedback dać, używając grę. Zarówno pod kątem tego, jak odbierają właśnie historię, pacing gry, ale też patrzyli na to, co sami powiedzmy, tworzyli i później wyświetlało im się na ekranie i potrafili odnieść się również do części graficznej, która by na przykład ten pacing czy prowadzenie gracza mogło sprawdzić. Dzięki temu można powiedzieć, że udało nam się w dosyć sprawny sposób zaliczać kolejne kamienie milowe, bo takie testowanie i kompleksowe uwagi spowodowały, że uwag ze strony wydawcy było o wiele mniej. No i na koniec jest to takie właśnie dobre sito do wyławiania rzeczy oczywistych, no bo przychodzi taki moment, że jak się bardzo długo pracuje przy projekcie, zaczyna się pewne rzeczy już nie zauważać. Jest się zafiksowanym, patrzysz na coś i masz wrażenie, że tak było od zawsze, po czym przychodzi ktoś do nas i mówi, że to jest zupełnie bez sensu. Więc to, że osoby, które pracują przy grze, były kolejno angażowane w testowanie i spowodowało właśnie, że udało nam się dużo takich rzeczy bardzo sprawnie wyłowić. Generalnie dobrze wyszła też od strony takiej producenckiej praca nad asetami graficznymi. Przede
przede wszystkim dzięki takiemu sztywnemu podziałowi na fazy, szkic-line, koncept, model, podmalówka, później retusz. Te dwa ostatnie etapy oczywiście one są najdłuższe i tak jakby zabierają najwięcej czasu w momencie, jak już się testuje grę i wyłapuje różne rzeczy, ale na samym początku taki podział, taki właśnie sztywny podział był dość skuteczny, przejrzysty. No i wpisałem funkcjonalność. Chodzi o to, że tworzenie lokacji przykładowo tylko do momentu kolorowego koncertu pozwoliło nam na testowanie gameplayu bardzo wcześnie, tak? Czyli generalnie nie musimy mieć finalnych asetów, żeby przetestować rozwiązania fabularne i rozwiązania stricte gameplayowe i dowiedzieć się, czy te rozwiązania są dobre. Kolejną rzeczą, która w mojej opinii wyszła bardzo dobrze, były sesje Quality Assurance razem z Artifacts Mundi. Tu muszę przyznać, że bardzo dobrze mają to, że tak powiem, zorganizowane. Korzystaliśmy z Giry, które jest kompleksowym narzędziem i pozwala na zbieranie informacji zarówno ilościowej, czyli ile rzeczy jest do poprawy, ile rzeczy wymaga jeszcze interwencji, jak i Gira też umożliwia bardzo szczegółowe opisanie tego, co jest do zrobienia, priorytetyzowanie zadań, co powoduje, że te sesje przebiegały bardzo wydajnie. Też w trakcie testowania gry przez Artifacts Mundi we współpracy z nami była bardzo sprawna komunikacja, praktycznie nie musieliśmy czekać na odpowiedź dłużej niż pół godziny, godzinę. I na pewno też pomogło to, że mieliśmy stricte wyznaczone terminy, kiedy te sesje testowe będą się odbywały i jaki będzie ich zakres. To znaczy nie był marnowany czas na testowanie rzeczy, które w danej sesji testowane być nie powinny. Czyli na przykład mogliśmy ustalić, że na pewne braki w grafice, czy na pewne braki w udźwiękowieniu po prostu przymykamy oko i to będzie testowane później. Teraz sobie rozmawiam właśnie o tych błędach. Tych błędów było troszeczkę. Także jednym z takich... jeszcze tak powoli wyjaśnienia. Większość z tych rzeczy, które teraz wymienię, one wyszły od ludzi w zespole. To znaczy, to nie jest tak, że ktoś przyszedł z zewnątrz i powiedział, że to nie działa, tylko generalnie siedliśmy razem i powstała taka lista grzechów głównych, które popełniliśmy w trakcie pracy nad Crimson Lilly. Także jeden z takich błędów był na pewno brak spotkań skramowych, regularnych, cyklicznych spotkań skramowych. Zaowocowało to brakiem informacji, kto się czym w danym momencie zajmuje. A z kolei, jeżeli nie ma tej informacji, no trzeba tej informacji dochodzić, tak? Więc dużo pytań, dużo niepotrzebnych rozmów, dużo niepotrzebnego chaosu, przede wszystkim chaosu w momentach nerwowych, czyli tuż przed oddaniem milestone'a. No i przez to, że te informacje nie były jakby cyklicznie odświeżane, zaowocowało to zmniejszoną wydajnością w zespole. Czyli mogliśmy po prostu pracować skutecznie szybciej. Kolejnym błędem były późne i gruntowne zmiany w fabule. Tutaj nie będę za bardzo wchodził w genezę tego. Może powiem tylko tyle, że w przypadku Gier fabuła jest podstawą, to jest najważniejszy element w grze, ale rozgrywanie jej w momencie, kiedy już zaczynamy pracować nad finalną jakością pewnych elementów, skutkuje opóźnieniem całej produkcji, skutkuje tym, że dużo asetów idzie po prostu do kosza, bo się okazuje, że nowe rozwiązania fabularne w ogóle pewnych rozwiązań gameplayowych już nie uwzględniają, a to z kolei oznacza straty pieniędzy. No i ponieważ to nie był tak jakby proces jednorazowy, tak? To nie była jednorazowa akcja, że robimy jedną zmianę i jedziemy dalej, tylko to trwało przez kilkanaście tygodni, spowodowało dość spore zmęczenie psychiczne ludzi w zespole odpowiedzialnych zarówno za gameplay, jak i za grafiki, no i wygenerowało niepotrzebne koszty. Kolejnym takim grzechem było w mojej opinii brak skutecznej komunikacji ze strony wydawcy. Tutaj nie chodzi o to, żeby tak jakby zrzucać na kogoś jednoznacznie winę, bo komunikacja też po naszej stronie leżała, ale mimo wszystko, z uwagi na to, że musieliśmy czekać momentami nawet po parę dni na ustosunkowanie się wydawcy do jakiegoś rozwiązania bądź sfeedbackowania jakiegoś elementu gry, powodowało to opóźnienie pracy całego zespołu.
jeżeli jedna osoba czeka na odpowiedź swojego elementu, to pozostałe w tym elemencie nie mogą pracować, tak? W efekcie, w momencie jak te opóźnienia się powtarzały, zaczęły się kumulować, powodowało to opóźnienie całej produkcji gry, co z kolei oczywiście powoduje niepotrzebne koszty. No i też mieliśmy taki rozdźwięk przez pewien czas, ja to nazywam schizofrenią w przekazie, to znaczy dostawaliśmy jedną wytyczną, powiedzmy nazwijmy ją A, po pewnym czasie dostawaliśmy drugą dotyczącą tej samej kwestii wytyczną B, po czym wracaliśmy do wytycznej A, po czym były głosy, że może jednak wróćmy do B. I to jest bardzo destruktywne, to znaczy musi być, jeżeli już będziecie pracować kiedyś z wydawcą i będziecie negocjować jakieś elementy waszej gry, to bardzo ważne jest, żeby ten przekaz, który będzie od wydawcy, był jednolity. Żeby nie było tak, że najpierw do waszego pytania stosunkuje się osoba X, a później osoba Y. Bo to mogą być dwie różne sprzeczne opinie i spowodują tylko niepotrzebne problemy. Tak, to jest chyba jeden z ważniejszych błędów, jaki chciałem powiedzieć i ja jestem w zasadzie za niego osobiście odpowiedzialny. Brak postaci producenta. W przypadku Crimson Lilly przez pierwsze bodajże 4 albo 5, może nawet 6 miesięcy ja tą funkcję pełniłem, natomiast później z uwagi na funkcję, którą pełnię w ogóle w całej spółce, z tej funkcji niestety musiałem się wycofać, a miałem też feedback od członków zespołu, że oni generalnie są w stanie sobą zarządzać dość skutecznie sami. No więc takie rozwiązanie przyjęliśmy, ale niestety po paru miesiącach się okazało, że to rozwiązanie nie do końca działa tak jak powinno i brak po prostu postaci producenta w tak licznym zespole deweloperskim, bo to tak jak mówię 8 osób było, jest odczuwalny. Czym ten brak postaci producenta zaowocował? No przede wszystkim tym, że obowiązki producenckie musieli przejąć członkowie zespołu. W tym przypadku był to jeden z designerów i designer. I to z kolei spowodowało opóźnienie pracy nieproducenckich, czyli tych zadań, którymi nie powinni się zajmować generalnie każdego dnia, tak? No bo level designer zamiast zajmować się składaniem gry i testowaniem jej, no to on zajmował się przypisywaniem tasków, negocjowaniem tych tasków itd. To spowodowało też takie rozmycie obowiązków poszczególnych członków zespołu. W sensie w pewnym momencie nie wiadomo było, kto ma tym Trello zarządzać, kto decyduje o priorytetach, no bo to nie była jedna osoba, tylko dwie, a w tym momencie 3 nawet. I też brak postaci producenta owocuje brakiem silnego lidera. Znaczy nie mówię, że producent zawsze jest tym liderem, bo czasami jest to ktoś, kogo możemy nazwać creative directorem, bądź główny designer, taki główny wizjoner, ale generalnie potrzebna jest osoba, która ostatecznie podejmie jakąś decyzję, co robimy, w jakiej kolejności i kiedy przestajemy nad czymś pracować. I tutaj w naszym przypadku niestety takiej osoby zabrakło. Kolejnym błędem, który popełniliśmy, był brak regularnego oglądania konkurencji i trendu. Na samym początku produkcji, kiedy jeszcze byliśmy pełni entuzjazmu, robiliśmy sobie takie cykliczne spotkania, bodajże chyba w poniedziałki, gdzie siadaliśmy i ogrywaliśmy hopy konkurencji, spisywaliśmy uwagi, dyskutowaliśmy na ten temat i próbowaliśmy te rozwiązania konkurencji zaadaptować do naszej gry, te, które nam się wydawały fajne, że mogłyby ją w jakiś sposób wzbogacić. Ale z uwagi na to, że później się zaczął po prostu development gry, zrobiło się troszeczkę nerwowo, przestaliśmy to robić. No i to zaowocowało tym, że w Crimson Lilly rozwiązania gameplayowe są dość klasyczne, mogły być zdecydowanie bardziej innowacyjne. Także taką możliwość przyjęcia lepszych rozwiązań trochę zaprzepaściliśmy. Wiadomo, że też brak ogrywania konkurencji i obserwowania rynku owocuje brakiem inspiracji po prostu. Plus, jeżeli gramy w gry konkurencji, które są bardzo zbliżone do naszej produkcji, możemy też podejrzeć, w którym miejscu oni popełniają błędy, tak? To błędy na takim poziomie projektowym, czyli w którym miejscu leży pacing, w którym miejscu góry jest nieczytelny, w którym miejscu zadania wyznaczone graczowi są nieczytelne albo niefajne. Także brak takiego podglądania konkurencji, projektowej konkurencji.
Kolejnym błędem to był jeden w zasadzie z takich genealogicznych błędów, było zbyt optymistyczne terminy dostarczania kamieni milowych. Tutaj chodzi o przygotowanie harmonogramu produkcji. Harmonogram produkcji zakładał zdecydowanie krótszy termin przygotowania i dostarczenia gry niż w rezultacie się to okazało. I niestety był on przygotowany, nie uwzględniał on wszystkich takich czynników dynamicznych, które się mogły po drodze pojawić. W momencie, kiedy mieliśmy na przykład przeznaczone na dostarczenie kolejnego kamienia milowego 3 miesiące, okazało się, że jednak potrzebujemy 4, bo w trakcie tych 3 miesięcy musieliśmy poświęcić 4 tygodnie na wprowadzanie zmian wynikających z nowej fabuły. Więc ten harmonogram produkcji, który przyjęliśmy na samym początku, był po prostu zbyt optymistyczny. I czym to owocuje? W momencie, jak przyszła już godzina 0, dostarczenie tych milestone'ów, no to z uwagi właśnie na to, że na pośpiech i na ilość, którą mieliśmy w tych kamieniach milowych zawrzeć, pojawiło się dużo niepotrzebnych bugów, pojawił się niepotrzebny stres i brakowało nam trochę precyzji, jeżeli chodzi o dostarczanie elementów jakości finalnej, czyli takich, które by już pokazywały, jak ta gra będzie wyglądała na sam koniec. One tam były, tylko po prostu nie były zrobione z taką dbałością o szczegóły, z jaką byśmy sobie to życzyli. Kolejnym naszym błędem, który też pojawił się dość wcześnie, na szczęście został szybko przez nas, że tak powiem, ta droga, którą z początku przyjęliśmy, została szybko zmieniona, było eksperymentowanie z wyborem metodologii, jeżeli chodzi o tworzenie postaci. Przyjęliśmy założenie, że fajnie będzie mieć postacie w 3D, żeby można było je animować, żeby one wyglądały bardziej realistycznie, bo musicie wiedzieć, że w grach tego typu gracze bardzo dużą uwagę zwracają na wygląd postaci. Jeżeli postacie są zbyt komiksowe, jeżeli są zbyt kartunowe, to gra zostanie przez nich potraktowana jako gra dla dzieci, no i w zasadzie zdyskwalifikowana, więc wygląd postaci jest bardzo ważny i sposób, w jaki są one animowane, jest bardzo ważny w grach kopa. No i tutaj 3D było zupełnie niepotrzebne. Zmarnowaliśmy na to parę tygodni, próbowaliśmy pipeline do tego stworzyć, a ostatecznie okazało się, że po prostu tarczy tego nie chce, jest zupełnie niepotrzebne. Kolejnym nieudolnym eksperymentem była próba ze Spinem. Pewnie część z Was Spina zna, to jest, i o ile Spine się nadaje fajnie do animowania w jakichś platformerach, puzzlerach, w jakichś takich fajnych, dynamicznych gierkach 2D, o tyle w naszym przypadku, w przypadku naszej hopy się zupełnie nie sprawdził i okazało się, że po prostu o wiele łatwiej jest narysować ręcznie sprite'y w dość sporej ilości i w ten sposób animację zaprezentować niż bawić się ze Spinem. Kolejnym takim błędem było powierzenie postaci, pracy nad postaciami animacji i wykańczanie ich osobom z mniejszą ilością doświadczenia. I tutaj już może to nie dotyczy do końca postaci, ale też okazało się, że dostarczanie grafik lokacji w formie line-artu, czyli takiego czarno-białego, szczegółowego szkicu, to dla potrzeb konsultacji z Artifacts było trochę za mało. W sensie te line-arty nie oddawały do końca klimatu lokacji, nie oddawały temperatury, nie oddawały atmosfery. I tego też wcześniej nie przewidzieliśmy, że będzie potrzebny jeszcze jeden etap pośredni po prostu po line-arcie, żeby móc przejść już do modelowania lokacji w 3D. No i takim ostatnią rzeczą właśnie, która w mojej opinii też nie do końca dobrze podziała w trakcie całej produkcji, to jest sterowanie ręczne ze strony wydawcy. To znaczy ustaliliśmy sobie kanał komunikacji w postaci forum, na którym wrzucaliśmy grafiki i czekaliśmy na feedback. On na początku dość sprawnie działał, natomiast później ta komunikacja zaczęła kuleć. Zaczęliśmy, w sensie okres oczekiwania na odpowiedź wynosił coraz więcej. Robota stała, no bo nie mogliśmy z nią ruszyć sami, nie mając, że tak powiem, danej lokacji zaakceptowanej, no i to spowodowało po prostu bardzo dużo opóźnień. Następna rzecz, nierealny element czasowego uzyskania wymaganej jakości gry. Crimson Lilly była trzecią grą z gatunku chyba, przy której ja pracowałem i pracując nad harmonogramem produkcji
dobierając ludzi do zespołu i przypisując im zadania, ilość czasu, którą ja zakładałem na osiągnięcie jakości podobnej do N+2 okazała się po prostu niewystarczająca, bo poprzeczka została podniesiona troszeczkę wyżej i niestety nie dało się tego zrobić w takim czasie, w jakim my sobie wewnętrznie zakładaliśmy. Co zaowocowało tym, że w momencie, kiedy ktoś, w sensie przede wszystkim graficy, artyści, oddawali jakąś część pracy, ta część była później feedbackowana przez wydawcę. No okazało się po prostu, że to trzeba poprawić, to trzeba poprawić, więc bardzo duża liczba poprawek. Ciągłe rozgrzebywanie fragmentów gry, bo bardzo ciężko było iść kaskadowo, w sensie, że ten etap mamy zamknięty i jedziemy dalej. Często właśnie był powrót do lokacji z pierwszej godziny czy z drugiej, jak już pracowaliśmy nad trzecią, żeby jeszcze coś tam popoprawiać. Też na pewno nas spowolniły i tego nie przewidzieliśmy opóźnienia wynikające z potrzeby przesiadki na nowszą wersję Sparka. No ponieważ te przesiadki często powodowały to, że pewne elementy przestawały działać, trzeba było testować całość, trzeba było trochę znowu otwierać scenę, poprawiać jakieś grafiki, wczytywać je na nowo. Że to też było coś, czego nie przewidzieliśmy. No i to zaowocowało trochę frustracją w zespole, takimi wszystkimi błędami. Był taki nawet moment, że pracowaliśmy nad jakąś jedną stroną, która już dawno była nieaktualna. I ostatecznie, no bug, tak? Teraz jakie wnioski można z tego wszystkiego wyciągnąć? To są, powiedzmy, to nie są uniwersalne, prawda? To są moje subiektywne wnioski, które po przeczytaniu tego gorzkiego post-mortema od osób, z którymi pracowaliśmy przy tej grze, przyszło mi do głowy. Także przede wszystkim trzeba realistycznie planować harmonogram produkcji. I przez realistycznie mam na myśli, że starać się uwzględniać wszystkie zmienne, które mogą się w trakcie pojawić. Święta, urlopy, macierzyńskie, przesiadki na nowe SDK, nowa platforma, jeżeli się pojawi potrzeba przygotowania dema jednego czy drugiego, to wszystko musi być w harmonogramie uwzględnione. Bo to, jeżeli tego nie uwzględnicie, to was załatwi w pewnym momencie. Na pewno trzeba jako producent, czy jako designer, jako osoba, która trzyma pieczę nad projektem, przydzielać odpowiednim osobom w zespole odpowiednie zadania, czyli tak jak mierzyć siły na zamiar. Tak jak mówię, tutaj z tymi postaciami mieliśmy duży poślizg, bo po prostu ta jakość była niewystarczająca i taka uwaga po prostu, że jeżeli pracujecie w jakimś zespole i jest grafik, który ma potencjał, ale po prostu nie ma jeszcze skilla, to bardzo ostrożnie jest przydzielaniem właśnie mu pracy nad kluczowymi elementami gry. Warto na pewno stworzyć i utrzymać hierarchię i podział obowiązków w pewnym zespołu, żeby było wiadomo, kto się czym ma zajmować, a czym ma się nie zajmować. Bo rozmycie tego powoduje, że w pewnym momencie powstaje chaos zupełnie do ogarnięcia. Nie wiadomo, kto o czym decyduje, do kogo iść z pytaniem, do kogo należy ostateczne zdanie itd. Na pewno te spotkania skramowe pomagają, czyli systematycznie zarządzać zespołem. Wymiana informacji, takie obiektywne ocenienie swojej pracy, zdanie relacji z tego, co się w danym momencie robi, to bardzo dobrze wpływa na cały zespół, bo każdy jest w stanie w ten czas podsumować swoją pracę i daje to wgląd pozostały w to, co każdy w zespole po prostu w danym momencie zrobił. Teraz bardziej o współpracy z zewnętrznym wydawcą. To na pewno potrzebne są niezmienne i zaangażowane osoby decyzyjne. Bodajże pracując przy N+2 właśnie na sam koniec produkcji osoba producenta odpowiedzialna za ten tytuł się zmieniła. No i to troszeczkę parę rzeczy tam rozbiło. No, w przypadku Crimson Lilly feedback spływał nie od jednej osoby, tylko w pewnym momencie nawet od trzech. I tak jak mówię, to powoduje schizofrenię zupełnie niepotrzebną. Także też, jeżeli będziecie pracować jako third party z wydawcą, czy pracować nad własnym tytułem, to warto właśnie zwrócić uwagę na to, żeby osoba, z którą będziecie się komunikować, była mocno zaangażowana w wasz projekt. No, Crimson ma tych gier bardzo dużo, tam, że tak powiem, praca w re i osoba, z którą myśmy pracowali, oprócz naszego projektu miała chyba jeszcze 2 lub 3 inne, no ale to owocuje właśnie tymi poślizgami, takim poczuciem, że jednak ta komunikacja mogła być zdecydowanie lepsza.
No i na koniec warto zachować autonomię podczas produkcji. Czyli warto, to znaczy nie przechodzić do modelu, w którym wydawca steruje wami ręcznie. W sensie, że akceptuje każdy element, każdy feature, każdy level, każdą postać, każdą linię dialogową i tak dalej, i tak dalej. Musicie jako devi mieć autonomię. I to zdecydowanie usprawnia proces produkcji, bo takie sterowanie ręczne to jest tworzenie zupełnie niepotrzebnych proxy w miejscach, które one po prostu niczego nie usprawniają. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o Crimson Lilly. Także teraz czy mam jakieś pytania? Proszę. Producentów chciałem zapytać. Tak? Wobec nie zmieniliście ze świetnie, To znaczy praca nad projektem już się skończyła. Ale na pewno jeżeli będziemy podejmować pracę nad podobnej wielkości projektem gry, to postać producenta będzie potrzebna. Chciałem zapytać przede wszystkim o zakres prac, jaki byście w tym nadali. Nie wiem, właśnie czym się zajmował. To znaczy, tak jak tutaj wspomniałem w prezentacji, producent przede wszystkim zajmuje się zarządzaniem zespołem, przydzielaniem tasków, organizacją tych spotkań streamowych, monitorowaniem cały czas tych tasków, pilnowaniem, żeby nie powstawały żadne pętle, gdzie ludzie pracują nad czymś w kółko. No jest to taka osoba, która jest łącznikiem między wszystkimi, między poszczególnymi członkami po prostu ekipy, która pracuje przy grze, tak? Natomiast w zależności od tego, jak duży jest zespół, no to producent też często pełni funkcje inne, tak? Czyli pełni też funkcję creative directora, potrafi też pełnić funkcję designera, tak? Wszystko zależy od tego, jak duży jest zespół. Jakieś pytania jeszcze? Śmiało. Ok, w takim razie z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę, zachęcam do kontaktu z nami, zawsze jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi talentami, jeżeli ktoś by chciał odbyć praktyki, staż, bądź po prostu szuka zajęcia w Indevie, to jesteśmy otwarci na współpracę. Dziękuję. Jeszcze tylko tak ze swojej strony powodzenia w releasie.